W dzisiejszym odcinku Akademii Horusa po raz pierwszy przeprowadzimy testy porównawcze. Zajmiemy się porównaniem materiałów ściernych opartych na technologii Cubitron 2 w zestawieniu z innymi tradycyjnymi materiałami dostępnymi na naszym rynku. Za testy odpowiedzialny będzie nasz specjalista z działu materiałów ściernych Dawid Fus. Zapraszam. Dawid, spotykamy się tutaj dzisiaj, aby omówić sobie wyniki testów porównawczych, jakie przeprowadziliśmy jakiś czas temu. Do porównania użyliśmy sobie materiałów ściernych, które zawierają ziarno ścierne Cubitron 2. Zestawiliśmy je z innymi produktami dostępnymi na rynku innych marek, innych producentów. Bazowaliśmy na takich produktach jak dyski fibrowe, dyski lamelkowe oraz tarcze ścierne. Zanim poproszę Cię o omówienie szczegółowe wyników tych testów, chciałbym, abyś zdradził nam tajemnicę, czym tak naprawdę jest Cubitron 2. Tajemnica Cubitron 2 to tak naprawdę nic innego jak trójkątne ziarno ścierne, które pod wpływem szlifowania łamie się, tworząc nowe, ostre krawędzie, które przez cały okres swojej pracy skrawają dany materiał. W przeciwieństwie do konkurencyjnego nasypu ziarna ściernego, który żłobi ten materiał, wytwarzając ogromne temperatury, przez co dyski szybciej się zapychają. Pamiętajmy, używając dysku z nasypem precyzyjnie kształtowanego ziarna, możemy zaoszczędzić do 30% czasu oraz zwiększyć naszą wydajność czterokrotnie. Nasyp ten występuje również w pasach ściernych, dyskach Hookit, które używamy na co dzień w różnych warsztatach. Na początek powiedz może, jakie przyjęliśmy warunki do przeprowadzenia naszych testów oraz pokrótce w jaki sposób one przebiegały. Do każdego z tych testów używamy płaskownika 6 mm z zaznaczonymi równymi odległościami. Test będzie polegał na tym, będziemy porównywać markę z ziarnem Cubitron do konkurencyjnego innego ziarna. Będziemy szlifować do zaznaczonego momentu, przy czym będziemy mierzyć czas. Przejdźmy zatem do testu numer 1, który przeprowadziliśmy na dyskach fibrowych. Tak, użyliśmy do tego testu krążek fibrowy firmy 3M Cubitron 2 z precyzyjnie kształtowanym ziarnem oraz konkurencyjny dysk z nasypem ceramicznym. Do każdego z tych dysków użyliśmy tej samej podkładki, sztywnej żebrowanej 3M-owskiej. Na początku testu oba te dyski szlifowały równie szybko i efektywnie. Z czasem natomiast zauważyliśmy, że dysk Cubitron 2 wysunął się na prowadzenie, czyli skrawał szybciej ten materiał, oddawał mniej ciepła, pracowało myślenie bardziej komfortowo, dzięki czemu po 7 minutach skończyłem szlifować zaznaczony materiał. Natomiast jeżeli chodzi o dysk konkurencyjny, to zaczął mi się ślizgać, po dłuższym czasie zaczął mi się już po prostu ślizgać, była zbyt duża temperatura, co skutkowało dużą ilością iskier, brzegi zaczęły się wycierać. Dysk po prostu zaczął się zapychać i nie nadawał się już do dalszej pracy. Natomiast Cubitron 2, mimo zeszlifowania dużej ilości materiału, nadawał się do ponownego użycia. Było na nim widać bardzo małe ślady użytkowania. Był po prostu wydajniejszy od zwykłego krążka konkurencji. Czyli mamy 1-0 dla Cubitron 2. Dokładnie. Przejdźmy zatem do drugiego testu, w którym sprawdzimy wydajność na dyskach lamelkowych. Tak, w drugim teście użyliśmy lamelki Cubitron 2 o symbolu 967A oraz innego dysku konkurencyjnego. Szlifowaliśmy odcinki 4 cm, ciut mniejsze od krążka fibrowego, ponieważ chcieliśmy dać szansę lamelce, aby dotrwała ten test do końca. Pierwsze 2 minuty szlifowania okazały się na tym samym poziomie. Czyli szybkość i efektywność była taka sama. Po czasie Cubitron 2 skrawał więcej i szybciej. Mogliśmy zaobserwować mniej iskier, co skutkuje oddawaniem temperatury oraz mniejsze wibracje, co też jest bardzo ważne podczas szlifowania. Natomiast jeżeli chodzi o dysk konkurencyjny, w połowie pracy czułem, że dysk zaczął się ślizgać, zaczął tracić ziarno, co tak naprawdę tutaj widzimy, że zaczęło się odkrywać samo płótno, a nie ma tutaj żadnego ziarna. Czyli tak naprawdę doszliśmy do końca tą lamelką, bo szlifowaliśmy cały element. No niestety nic więcej tą lamelką już za bardzo nie podziałamy. Dobrze, a powiedz, jakie ostatecznie osiągnęliśmy czasy jedną i drugą lamelką? Cubitron poradził sobie w rewelacyjnym czasie 4 minut, natomiast dysk konkurencyjny niecałe 10 minut.
Czyli tak jak można było się spodziewać, po 2 testach wynik mamy 2:0. Nie mogło być inaczej. Przejdźmy zatem teraz już do ostatniego z testów, do których użyliśmy tym razem tarcz ściernych, a metoda pozostała ta sama. W ostatnim teście mamy do czynienia z tarczami do szlifowania 125x7 z obniżonym środkiem. Szlifowaliśmy nimi w ten sam odcinek, w tym samym czasie, czyli 15 minut. Cubitron poradził sobie rewelacyjnie, bo dotarł do końca, natomiast dysk konkurencyjny zrobił 1/4 roboty. Niestety krawędzie zaczęły się stępiać, ziarno nie było już tak ostre jak w przypadku Cubitrona. Więc potwierdzają się testy jak w poprzednich testach, że Cubitron jednak jest marką godną zaufania. Czyli zawody kończymy wynikiem 3:0, bezapelacyjne zwycięstwo 3M Cubitron 2. Dokładnie. Wynik testów jest jednoznaczny, ale podsumuję jeszcze na sam koniec ich rezultaty. Wniosek po teście nasuwa się jeden. Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Jednak im dłużej szlifowaliśmy, tym Cubitron 2 osiągał lepsze wyniki. Pracował dłużej, szybciej szlifował, nie osiągał tak wysokiej temperatury jak konkurencyjne dyski. Co ważne, Cubitron 2 dawał grube wióry pochodzące ze szlifowania, co jest oznaką ostrego i agresywnego szlifowania i mniej przegrzewania obrabionego elementu w porównaniu do konkurencyjnych dysków. Dzisiejsze testy przeprowadziliśmy w jednym procesie na jednej i tej samej obrabianej powierzchni. Użyliśmy do tego 3 różnych dróg produktowych, które na co dzień służą do różnych prac z różnymi zastosowaniami. Dlatego nie należy bezpośrednio porównywać wyników testów pomiędzy danymi kategoriami. Jeżeli potrzebujecie pomocy w doborze odpowiedniego materiału do obrabianych powierzchni, skontaktujcie się z naszymi przedstawicielami handlowymi. Na sam koniec zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Polubcie nas oczywiście na Facebooku, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu pod tym filmem. Do zobaczenia, cześć!